Bibi Netanyahu dostaje od USA 4 miliardy dolarów rocznie i szpieguje amerykańskich dyplomatów. A kiedy prezydent USA mówi mu nie atakuj Iranu, on to ignoruje. Dlaczego największe mocarstwo świata pozwala, by mały sojusznik dyktował mu warunki? O tym właśnie jest ten odcinek. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Fakty są takie. USA i Izrael nie są zwykłymi partnerami. Ameryka od dekad daje Izraelowi broń, miliardy dolarów pomocy wojskowej i osłonę dyplomatyczną. Ale Izrael, według amerykańskich śledczych, jest największym zagrożeniem kontrwywiadowczym wśród sojuszników USA. Włamuje się do komputerów amerykańskich dyplomatów, podkłada podsłuchy. Nie od dzisiaj. No ale taka informacja znów pojawiła się w ostatnich dniach. Równocześnie, kiedy administracja Trumpa negocjuje z Iranem i prosi Netanyahu, żeby nie eskalować konfliktu, Izrael w ciągu kilku tygodni przeprowadza jeden z największych ataków na irańskie rafinerie od lat. A Kongres nadal wysyła 4 miliardy dolarów rocznie. Jak to możliwe? W tym odcinku zrozumiesz ten paradoks. Po pierwsze, pokażę Ci, jak głęboko sięga izraelskie szpiegostwo w USA. Po drugie, zobaczysz, jak AIPAC i Kongres blokują jakąkolwiek presję na Izrael. I po trzecie, opowiem o sile ewangelików, pamięci o Holokauście i wspólnym strachu przed Iranem, które cementują ten sojusz bardziej niż jakikolwiek traktat. Najpierw jednak, co dokładnie napisał Pentagon i dlaczego to bezprecedensowe. Taki komunikat to rzecz bardzo rzadka. Pentagon pisze, że amerykański wywiad wojskowy miał, tu cytat, podnieść ocenę izraelskiego zagrożenia kontrwywiadowczego z poziomu wysoki do krytyczny. O co chodzi? Ano o to, że Amerykanie uważają, że Izrael ich szpieguje. Ich, czyli mówiąc już konkretnie, chodzi o 3 kluczowe osoby od Bliskiego Wschodu. Steve Witkoff, człowiek Trumpa od rozmów z Iranem, Elbridge Colby, ważna postać w Pentagonie oraz Michael Dimino, urzędnik od Bliskiego Wschodu. Cała ta trójka to ludzie z najczulszego punktu tej historii, czyli od Iranu. A na telefonach niektórych urzędników ambasady w USA w Jerozolimie wykryto dziwne oprogramowanie. Izrael oczywiście zaprzecza, ale ten sam Pentagon, który przez dekady traktował Izrael jak sojusznika numer 1, właśnie użył słowa krytyczny. I to nie jest przypadek. I teraz pytanie, po co Izrael miałby chcieć wiedzieć, co naprawdę planuje Trump wobec Iranu, skoro obie strony, oba państwa tak ściśle ze sobą współpracują? No bo zarówno w Waszyngtonie, jak i w Jerozolimie wszyscy wiedzą, że choć obie strony stoją po tej samej stronie, to nie zawsze chcą tego samego. Dla Izraela Iran to wróg, który może zbudować broń jądrową, uzbraja Hezbollah, wspiera Hamas, wspiera Hutich i jest traktowany jako zagrożenie egzystencjalne dla Jerozolimy. Dla USA Iran też jest przeciwnikiem, ale USA mają jeszcze inne rachunki do zapłacenia. Bazy w regionie, ceny ropy, cieśnina Ormus, ryzyko wojny regionalnej. I tutaj te interesy zaczynają się rozjeżdżać. Widzieliśmy to już kilka razy podczas tej najnowszej wojny. O tym zresztą za chwilę. Bo Netanyahu po prostu nie ufa Trumpowi. Jeśli Trump rozmawia z Iranem, to Bibi chce wiedzieć, o czym konkretnie. Bo Izrael uważa, że wszystkie te propozycje pokoju z Iranem są za miękkie. Ten sojusz zatem jest bardzo bliski, ale nikt nie jest tu naiwny. Amerykanie zapewne też nie są, bo pamiętają jeszcze starą sprawę Jonathana Pollarda, czyli amerykańskiego analityka skazanego za szpiegowanie dla Izraela w latach 80. Cień Pollarda w amerykańskich służbach nigdy zresztą nie zniknął, bo bliskość czasami daje więcej powodów, żeby sprawdzać, co robi druga strona. Roczny budżet wojskowy USA to 850 miliardów dolarów, Izraela 24 miliardy, ponad 30 razy mniej. A jednak to Netanyahu dyktuje tempo eskalacji. Trump prosi, żeby nie atakować Libanu. Izrael atakuje. Trump mówi, nie eskalujcie z Iranem. Izrael uderza w Iran. I działa sam, nie pytając nikogo o zgodę. A Trump miota się, bo nie jest w stanie ujarzmić Izraela. Jako chyba pierwszy prezydent USA w historii. I to nie jest jedyna taka historia. W marcu Axios pisał, że izraelskie uderzenia w irańskie składy paliwa poszły dużo dalej niż spodziewali się Amerykanie. Jeden z urzędników z Waszyngtonu mówił wtedy wprost, to nie był dobry pomysł, bo płonące zbiorniki paliwa w Iranie mogły podbić ceny ropy i wzmocnić reżim w Teheranie, zamiast go osłabić. Dlaczego tak się dzieje? Bo Netanyahu wie, ile może zaryzykować. Wie, że Trump się wścieknie. Wie, że Biały Dom będzie naciskał. Wie, że dyplomaci będą gasić pożar.
ale wie też, że za Izraelem w USA stoi Kongres oraz potężne organizacje. Tylko skąd Netanyahu ma tę pewność, że może ignorować Biały Dom? Żeby to zrozumieć, cofnijmy się do 2015 roku. To wszystko nie zaczęło się od Trumpa. Netanyahu od lat ma z amerykańskimi prezydentami relację, która wygląda mniej więcej tak. Publicznie to uśmiechy, zdjęcia, flagi, wspólne deklaracje. Prywatnie awantury o Iran, Gazę, osiedla żydowskie, Liban i wybory. Jest rok 2015. W Białym Domu jest Barack Obama, pierwszy czarnoskóry prezydent USA, negocjuje właśnie porozumienie z Iranem. Ale Netanyahu uważa, że to porozumienie jest dla Izraela niebezpieczne. I co robi? Nie czeka grzecznie na zaproszenie Białego Domu. Idzie do Kongresu USA, gdzie większość mają republikanie. I zobacz, premier sojuszniczego państwa przemawia w amerykańskim kongresie przeciw polityce urzędującego prezydenta USA i nawet nie spotyka się z prezydentem. Wyobrażasz sobie polskiego prezydenta czy premiera, który zlekceważyłby prezydenta USA w Waszyngtonie? Polskie władze natychmiast dostałyby zakaz wjazdu do Ameryki. Albo inaczej. To tak jakby premier obcego państwa ominął pałac prezydencki i kancelarię premiera i pojechał prosto do Sejmu i tam z mównicy namawiał posłów do buntu. Telewizje informacyjne gadałyby o tym przez całe miesiące. Następnym w kolejce był Joe Biden. Gdy 7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, amerykański prezydent jednoznacznie wsparł Izrael. Przyleciał do Jerozolimy, dał więcej kasy i bronił Izraela w ONZ. Ale kilka miesięcy później wojna w Gazie zaczęła już go politycznie palić. Rośnie liczba ofiar cywilnych, rośnie presja wśród demokratów. Na amerykańskich uczelniach dochodzi do wielotysięcznych antyizraelskich protestów. Biden zaczyna publicznie mówić, że podejście Netanyahu do Gazy jest błędem i coraz wyraźniej pokazuje frustrację. I co? I nic. Gdy Biden wyprowadzał się z Białego Domu, wojna w Gazie trwała w najlepsze, a oskarżenia o zbrodnie wojenne liczone były w tysiącach. A Biden jedynie w prywatnych rozmowach mówił, co o tym myśli. I nie przebierał wtedy w słowach. A teraz Trump. On dał Izraelowi bardzo dużo. W czasie swojej pierwszej kadencji uznał Jerozolimę za stolicę Izraela, czyli dał dyplomatyczny gest, który dla Izraela jest turboważny. Wymyślił porozumienia abrahamowe, czyli nawiązanie stosunków dyplomatycznych z kilkoma krajami arabskimi, na przykład z Emiratami czy Bahrajnem. To też turboważne, bo Izraelczycy zaczęli jeździć do Dubaju na wycieczki, zakupy, a Trump został w Izraelu bohaterem. A mimo to teraz także dochodzi do starcia między Trumpem a Bibim. Dwaj panowie, którzy publicznie nie szczędzą sobie komplementów, a Bibi, uwaga, nominuje Trumpa do pokojowego Nobla, pokłócili się o Iran i Liban. Na początku czerwca mieli rozmawiać przez telefon. Amerykańskie media pisały, że Trump sypał przekleństwami wobec Netanyahu i mówi mu: gdyby nie ja, siedziałbyś w więzieniu. To ja ratuję ci tyłek. No bo faktycznie Netanyahu ma w sądzie sprawy korupcyjne, które nie skończyły się wyrokami więzienia tylko dlatego, że są po prostu odwlekane. I tu pojawia się pytanie. Skoro Obama miał problem z Netanyahu, Biden miał problem z Netanyahu i Trump ma problem z Netanyahu, to dlaczego żaden z nich nie rozwalił tego sojuszu? Odpowiedź jest prosta. Bo Netanyahu nie gra tylko z prezydentem USA. Netanyahu gra z całym amerykańskim systemem. On nie musi być lubiany przez prezydenta USA. Wystarczy, że system w Waszyngtonie nadal działa na korzyść Izraela. I tu dochodzimy do mechanizmu, który jest ważniejszy niż jakikolwiek prezydent. Za chwilę poznasz szczegóły tego systemu, a jeśli ten odcinek pomaga Ci poukładać sobie chaos, zrób jedną rzecz. Wyślij go jednej osobie, która tego nie rozumie. Bo ten odcinek jest właśnie po to, żeby zrozumieć, jak działa ten sojusz i jak można połączyć miłość i nienawiść. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. I teraz najważniejsza rzecz tego odcinka. AIPAC. To skrót od American Israeli Public Affairs Committee, czyli Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych. To nie jest tajna loża. To nie jest spisek gdzieś w piwnicy. To nie jest żydowskie lobby w takim brudnym, antysemickim skrócie, którym często próbuje się to tłumaczyć. AIPAC to jawna organizacja lobbingowa. Działa oficjalnie. Pracuje z demokratami i z republikanami. Naciska na kongres, pilnuje corocznej pomocy bezpieczeństwa dla Izraela i buduje relacje. Wspiera polityków, którzy wspierają Izrael i pilnuje, żeby głosowanie przeciwko Izraelowi miało polityczną cenę. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. PAC to taki polityczny portfel. To jest organizacja polityczna w Stanach, która zbiera pieniądze od darczyńców i przeznacza je na kampanie wyborcze. PAC wspiera tych kandydatów, którzy realizują cele zgodne z interesami tejże organizacji. No i jeszcze jest Super PAC.
Ten drugi może wydać więcej pieniędzy, bo nie ma prawnych limitów. Może wydać ogromną kasę na reklamę za jednym z kandydatów albo przeciw komuś. Czyli na przykład wydać miliony dolarów na reklamy, w których mówi ludziom: ten polityk jest zły, bo nie wspiera naszego sojusznika. AIPAC, czyli ten amerykańsko-izraelski komitet, to właśnie taki PAC, ale z gigantycznymi funduszami. Przez lata to było przede wszystkim klasyczne lobby. Spotkanie, naciski, konferencje, rozmowy. Ale 4 lata temu organizacja dużo mocniej weszła w finansowanie kampanii przez komitety, w tym United Democracy Project. I od tego czasu wydała na ten cel, uwaga, $250 miliarda. I tu jest clou programu, bo amerykański polityk nie musi wierzyć w żaden spisek, żeby zrozumieć prosty rachunek. Jeśli za mocno wystąpi przeciw Izraelowi, może dostać przeciwnika w prawyborach. Nie innego polityka. Może dostać negatywne reklamy. Może dostać etykietkę człowieka, który osłabia bezpieczeństwo sojusznika. Może stracić pieniądze i przegrać wybory na długo przed samym głosowaniem. Byli już tacy politycy. Progresywni, skrajnie lewicowi i skrajnie antyizraelscy, jak Jamal Bowman czy Cory Bush. To nie oznacza, że AIPAC wybiera kongresmenów, ale pieniądze na reklamy i presja w prawyborach potrafią naprawdę dużo zmienić. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze wyjazdy do Izraela. AIPAC funduje amerykańskim politykom takie wycieczki. A tam na miejscu w Izraelu kongresmeni albo politycy niższej rangi spotykają się z izraelskimi politykami, wojskowymi ekspertami i słuchają głównie izraelskiego punktu widzenia. I zapewniam cię z własnego doświadczenia, żeby wyłapać taki miękki lobbying, trzeba naprawdę sporo siedzieć w izraelskiej i palestyńskiej polityce, żeby zorientować się, że ktoś w Izraelu, kto się z tobą spotyka, jakiś ekspert wojskowy, po prostu nawija ci makaron na uszy. Większość polityków aż tak nie śledzi Bliskiego Wschodu, więc to, co usłyszy w Izraelu, traktuje często jak dobrą monetę. I to jest budowanie świata, w którym Izrael jest naturalnym sojusznikiem. Krytyka Izraela wygląda na ryzyko, a polityk już od pierwszej kadencji uczy się, kto w Waszyngtonie otwiera drzwi, a kto może je zamknąć. I dlatego prezydent USA może naciskać na Netanyahu, może się złościć, może mówić, że to on rozdaje karty, ale Izrael ma w USA drugie zaplecze – AIPAC. I to jest często stabilniejsze niż sam prezydent. Ale czy ten system może pęknąć? AIPAC nie tłumaczy wszystkiego, bo ten system ma kilka warstw. Pierwsza warstwa to pamięć Holokaustu. Po II wojnie światowej Zachód miał świadomość, że świat zawiódł Żydów. Mimo sygnałów o obozach koncentracyjnych nie uratował Żydów z rąk hitlerowskich oprawców. Izrael zbudował na tym jedną z najważniejszych opowieści politycznych XX wieku. Żydzi nigdy więcej nie będą bezbronni. Ta opowieść, oparta na wyrzutach sumienia Zachodu, przez dekady działała w USA bardzo mocno i utrudniała twardą presję na Izrael. Ale sama pamięć Holokaustu także nie wystarcza. Druga warstwa to Iran, który tak naprawdę jest klejem tego sojuszu. Od 1979 roku, kiedy władzę w Iranie przejęli ajatollahowie, USA i Izrael stały się głównym wrogiem Teheranu. I automatycznie dla Waszyngtonu i Jerozolimy stały się zagrożeniem. Dla USA Iran to przeciwnik regionalny, problem nuklearny, problem baz, ropy. Ani USA, ani Izrael nie chcą broni jądrowej w Iranie. Tyle, że Amerykanie chcą zazwyczaj negocjować, a Izrael często uważa, że negocjacje dają Teheranowi czas niepotrzebnie. Trzecia warstwa to ewangelikalni wyborcy. W USA jest ich około 78 milionów, czyli co czwarty Amerykanin to ewangelikalny. To taki parasol wśród protestantów. Należą do nich na przykład baptyści czy zielonoświątkowcy. Ta grupa ma bardzo duże wpływy polityczne, zwłaszcza wśród republikanów. A że wierzą dosłownie w to, co napisane jest w Biblii, uważają też, że powrót Żydów do Ziemi Świętej zapowiada powtórne przyjście Jezusa. I dlatego bezwarunkowo wspierają Izrael. To m.in. tak zwani chrześcijańscy syjoniści, czyli grupa, o której w ostatnich miesiącach mówi się wiele. Czwarta warstwa to pomoc wojskowa. To nie jest koperta z pieniędzmi na jedno popołudnie. To jest plan na lata. To są rakiety, samoloty, części, serwis, obrona przeciwrakietowa czy też wspólne programy. Amerykańskie firmy, izraelska armia i kongres, który musi to przepuszczać. Dla porównania, Polska ma NATO i artykuł 5, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli ktoś zaatakuje Polskę, to Polska oczekuje, że NATO natychmiast przyjdzie jej z pomocą. Izrael nie ma z USA takiego klasycznego traktatu wzajemnej obrony jak państwa NATO, ale ma coś innego. Stały, wyjątkowy, głęboko zabetonowany system pomocy i dostępu do amerykańskiej technologii wojskowej. Więcej, izraelska armia bez pomocy z USA, bez pieniędzy i rakiet
w zasadzie nie istnieje. I teraz dochodzimy do pęknięcia, bo po gazie ten system zaczął trzeszczeć społecznie. Po tym, co Amerykanie zobaczyli w gazie, większość z nich ma bardzo złą opinię o Izraelu i niemal zero zaufania do Netanjahu. U demokratów to pęknięcie jest szczególnie widoczne. Młodzi wyborcy, kampusy uniwersytetów, lewica, część senatorów, część kongresmenów, oni coraz częściej mówią, pomoc dla Izraela nie może być bezwarunkowa. Ale tu jest haczyk. Sondaże nie zmieniają się szybciej niż instytucje. Kampus krzyczy szybciej niż Senat głosuje. Gniew wyborców nie rośnie szybciej niż budżet się przepisuje. Przynajmniej na razie. I to jest chyba najważniejsza zmiana. Sojusz USA-Izrael kiedyś był w Waszyngtonie niemal automatyczny. Dziś nadal jest bardzo mocny, ale coraz częściej trzeba go tłumaczyć, bronić i opłacać politycznie. Dla Netanjahu to problem na przyszłość. Dla Trumpa to problem już teraz. Bo Trump może chcieć porozumienia z Iranem, może chcieć niższych cen ropy, może chcieć powiedzieć wyborcom: kończę wojnę, robię deal. Ale jeśli Netanjahu uważa, że porozumienie z Iranem jest złe dla Izraela, to będzie próbował podbić koszt tego porozumienia. Militarnie, politycznie, informacyjny. Stąd szpiegowanie amerykańskich polityków, stąd uderzenie w Iran wbrew Ameryce. To są dwa okna do tego samego mechanizmu. USA finansują Izrael. USA chronią Izrael. USA naciskają na Izrael. Ale USA nie zawsze potrafią Izrael zatrzymać. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. Co dalej? Tu są dwie rzeczy, na które warto patrzeć. Po pierwsze, czy Trump realnie ukarze Netanjahu za eskalację. Nie obrażonym telefonem, tylko decyzją, wstrzymaniem dostawy, czymś, co Izrael naprawdę poczuje. Bo na razie Netanjahu może uznać, że koszt w postaci połajanki Trumpa nie jest dla niego zbyt wysoki. Druga rzecz, czy pęknięcie społeczne w USA, które było widać niedawno na kampusach uniwersyteckich w trakcie protestów o wojnę w gazie, czy to pęknięcie przełoży się na kongres. Bo tu nie chodzi o jednego studenta na kampusie. Chodzi o to, czy za 5, 10, 15 lat polityk w prawyborach będzie bardziej bał się AIPAC-u, czy własnych młodych wyborców. I to jest prawdziwy test. A teraz wróćmy do początku. Najbliższy sojusznik USA szpieguje polityków. Trump próbuje hamować Izrael. Bezskutecznie. Izrael uderza w Iran i wywraca Trumpowi jego rozmowy. A mimo tego USA nie zrywają z Izraelem. Dlaczego? Bo ten sojusz nie trwa tylko dlatego, że Waszyngton bezgranicznie ufa Netanjahu. Przeciwnie. Nie trwa też dlatego, że Obama, Biden albo Trump zawsze lubili premiera Izraela. Trwa dlatego, że przez dekady powstał system. Kongres, AIPAC, pieniądze, Iran, pamięć o Holokauście, ewangelikalni wyborcy, pomoc wojskowa, przemysł obronny. I przede wszystkim paniczny strach amerykańskich polityków przed oskarżeniami: porzuciliście Izrael. Oczywiście to nie znaczy, że Izrael może zrobić wszystko bez żadnego kosztu. Ten koszt rośnie, zwłaszcza po tym, co Izrael robił i nadal robi w gazie. Ale póki co Waszyngtonowi wciąż bardziej opłaca się próbować zatrzymać Izrael, niż z nim zrywać. I USA wiedzą, że mogą być największym patronem Izraela. Mogą dawać broń, pieniądze, osłonę w ONZ. Ale to nie znaczy, że zawsze są kierownikiem tego projektu. A teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoim zdaniem sojusz Ameryki i Izraela upadnie czy przetrwa? Napisz w komentarzu jedno słowo: upadnie albo przetrwa. I koniecznie napisz dlaczego. A jeśli zainteresowała Cię sama postać Benjamina Netanjahu, specjalisty od balansowania na krawędzi, to zostawiam Ci inny odcinek o izraelskim premierze. Postaci, której nie znoszą wszyscy amerykańscy prezydenci po kolei, a która utrzymuje się przy władzy dłużej od nich. Link do tego odcinka znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.